Ram, param, pam, pam. Siema! Dziś zaczynamy bez bum bum, bo nie mieliśmy angażu, ale jakoś zacząć trzeba. Może na wstępie, bo nie wiem, czy widzieliście, na pewno widzieliście, ale na rynku mimo takich głębokich spadków mamy straszne wzrosty na tokenie XRP. Łukasz, może masz coś, jakąś informację, dlaczego tak się dzieje? No właśnie, nagrywamy ten materiał w czwartek, wy nas oglądacie w sobotę. Niemniej jednak wczoraj, czyli w środę, wydarzyła się rzecz poniekąd spodziewana w sumie przez rynek. Troszeczkę ludzie oczekiwali może tej informacji w innym terminie. Niemniej jednak Ripple po raz kolejny, można powiedzieć, wygrało z SEC po raz kolejny, ponieważ wielkie zwycięstwo miało miejsce oczywiście w zeszłym roku, kiedy to przyjęto przynajmniej, że Ripple częściowo zasadniczo wygrało wtedy z SEC pod kątem rozstrzygnięcia sprawy o sprzedaż papierów wartościowych, jaka miała miejsce w momencie, kiedy projekt został uruchomiony. No i ostatecznie werdykt w tamtym czasie został oczywiście przyjęty przez rynek względnie pozytywnie, ale sprawa jednak nie została zakończona. No bo koniec sprawy jest w momencie, kiedy dogadujemy się co do kwot, dogadujemy się co do pewnych kar, które trzeba zapłacić na rzecz SEC. No i wczoraj sędzia Analisa Torres ze Stanów Zjednoczonych podjęła się tego wyzwania, stanęła przed wszystkimi i ogłosiła, że oto Ripple musi zapłacić 125 milionów kary na rzecz SEC. Ogromne pieniądze, można powiedzieć, ogromne pieniądze, jednak w rzeczywistości całkiem małe, jak się okazuje, ponieważ SEC żądało zapłaty aż 2 miliardów dolarów, więc różnica jest ogromna. Do tego stopnia, że Brad Garlinghouse, czyli CEO projektu Ripple, wyszedł na piedestał Xa i ogłosił, że to jest kwota o 94% niższa niż ta, jaka była właśnie przez SEC przewidywana w karach. No, niesamowite, można powiedzieć, zwycięstwo w tym wypadku, które siłą rzeczy może rzutować na cały rynek kryptowalut. Przynajmniej rok temu widzieliśmy, że w momencie, kiedy te pierwsze zwycięstwo zostało ogłoszone, wzrosty na XRP były diametralne. No, setka prawie została osiągnięta w przeciągu w zasadzie kilku godzin, 100%. No, wczoraj te wzrosty były nieco niższe, one wynosiły 20 parę procent. Świeca dniowa zamknęła się w okolicy 18 około, coś takiego. Dzisiaj obserwuję, że XRP świetnie sobie radzi i znowu rośnie, także pomału wychodzi z tego takiej nicości kryptowalutowej, w której przez dłuższy czas projekt się utrzymywał i w której przez dłuższy czas będąc nie mógł się zasadniczo rozwijać, ponieważ było wiele chętnych do tego, żeby podjąć współpracę z Ripple i nie mogli tego zrobić właśnie z racji tego, że postępowanie sądowe w dużej mierze się toczyło. No, ciekawe, jak to się teraz rozwinie. Ciekaw jestem, jakie ty masz zdanie na ten temat i jakie zwycięstwo XRP, czy w zasadzie zwycięstwo XRP, czy tam Ripple w zasadzie, ma szansę wnieść jakieś korzyści do całego rynku kryptowalut. Czy to pociągnie za sobą coś więcej, czy niekoniecznie? Ja bym jeszcze może rozszerzył, bo tam nawet bardzo ciekawiło mnie, w jaki sposób SEC argumentowało jakby kontrpropozycję na te 2 miliardy, bo 2 miliardy to było na tej zasadzie, że no my tyle od was chcemy. To była pozycja SEC-u, natomiast Ripple powiedziało, jesteśmy w stanie pójść na 10 milionów, więc tam to w ogóle wyłożyli zupełnie inną kwotę. I tu rzeczywiście Ripple bronił się w ten sposób, że takie 10 milionów to był taki trochę strzał w policzek, nie? Że to nie bardzo pasuje, aż takie zredukowanie tej kary. I rzeczywiście dogadali się na te 125 milionów. Dalej uważam, że to jest ogromna kwota. Ale co bym jeszcze tutaj powiedział, ogólnie mieliśmy na XRP takie bardzo duże wzrosty, jak wszystkie krypto rosły. Byliśmy ponad 65 centów bodajże, może nawet dalej. I to było spowodowane po pierwsze tymi pierwszymi pogłoskami, co będzie że nadchodzi rozstrzygnięcie tej sprawy i że może rzeczywiście w ogóle ten pozew SEC-u zostanie oddalony. Ale co tam jeszcze było takiego ciekawego, że wraz z tymi informacjami do opinii publicznej główne portale kryptowalutowe zaczęły podawać informacje, na przykład, że jest właśnie jakaś formacja na wykresie. I że ostatnio jak ta formacja na wykresie była, to
XRP podrosło o 60 000%. I to się pojawiło bodajże na Cointelegraphie. I ja wtedy byłem na urlopie, a to było całkiem zabawne, bo o tej informacji mówiłem jednemu z kolegów mniej więcej 2 tygodnie wcześniej. Bo gdzieś były przecieki, gdzieś już ktoś o tym mówił. Natomiast nigdy nie trafiło to do takiej szerokiej opinii publicznej. Natomiast gdy pojawiły się pogłoski o tym, że możliwym zwycięstwie XRP w tym sporze sądowym, to jeszcze zaczęli wypuszczać te inne pozytywne newsy, żeby jeszcze dopompować tą cenę. No i wtedy udało nam się wejść w shorta, wyszło bardzo ładnie. Ale to tak, także też uważajmy na to, co czytamy w internecie i teraz jest rzeczywiście znowu narracja bardzo pozytywna. Rzeczywiście XRP wyprzedza rynek, ale to tylko się prosi o korektę. Nie? Bo tak naprawdę na samym projekcie niewiele się zmieniło. Już było wiadomo N tygodni temu, jakie będzie najpewniej rozstrzygnięcie. Teraz po prostu to było oficjalne ogłoszenie tego wyniku. A tak jak mówisz, rynek już to wcześniej wyceniał. I teraz ten wzrost ostatni, taki trochę szemrany, nie? Nie wiem, czy trochę nie cofnie. Ostatnio w ogóle spotkałem się z takimi teoriami troszeczkę spiskowymi, znaczy one potwierdzenie mają, jakby nie patrzeć i w kalendarzu, i na wykresach, że w momencie, kiedy XRP rośnie, to znaczy, że rynek za chwilę spadnie. Naprawdę, dlatego potem XRP utrzymuje się jako taki nazywany jest w zasadzie stablecoinem, ponieważ gdzieś tam oscyluje bardzo często w okolicy tych 50-60 centów. No i faktycznie nie potrafi się wybić znacząco wyżej. Zresztą to, o czym ty mówisz jeszcze o tych schematach odnośnie wzrostów 60-tysięcznych, zdaje się powiedzieć, tak? Procentowych na wykresie XRP. Ja śledzę Twittera i tam niestety, albo istety, czasami mam też wgląd w pewnych analityków, którzy są XRP maksymalistami. No to te schematy przytaczane są praktycznie każdego dnia. Także no, jest to dobicie jeszcze tej pompki, o której cały czas się w zasadzie mówi. No ale te wczorajsze wzrosty na XRP nie były skorelowane ze wzrostem na całym rynku, bo na początku dnia rynek fajnie odbił, później na przykład no, na Bitcoinie była dosyć mocna cofka, do tego stopnia, że tam Bitcoina widzieliśmy też na minusie około 2,5%, ale w momencie, kiedy pojawiła się informacja o XRP, no troszeczkę znowu pojawiło się odreagowanie, niemniej jednak zielono było tylko na XRP i wybranych altcoinach. Cała reszta rynku niespecjalnie zareagowała, więc to było znacząco różne od tego, co mieliśmy rok temu. Dlatego zastanawiam się bardzo, czy poniesie to za sobą jakieś dodatkowe wzrosty w ogóle na rynku kryptowalut, bo przed XRP, szczerze powiem, no, otwiera się pewna przestrzeń długoterminowa moim zdaniem, ponieważ mówiono kiedyś, dużo wcześniej w zasadzie o potencjalnych ETF-ach na XRP i nie zdziwię się, jeżeli ten temat znowu wypłynie, ponieważ teraz do tego pojawia się legalna przestrzeń, a wtedy tej legalnej przestrzeni nie było. Zresztą tam w szeregach Ripple też o tym wspominano, że tak długo, jak długo toczyć się będzie sprawa, czy tam postępowanie z SEC, XRP nie ma możliwości tego, aby ubiegać się w ogóle z kimkolwiek, bo to trzeba już zawrzeć pewne partnerstwa o wypuszczenie ETF-ów. No teraz może być inaczej. Teraz może faktycznie XRP jako pieniądz bankowy zacząć gdzieś występować w zasadzie w takiej formie, do której no, założyciele projektu przynajmniej zakładają, że jest stworzone. No a przy okazji XRP spodziewam się, że w komentarzach za chwilę będziemy pytani o to, kiedy XRP na giełdzie. Na Kandze oczywiście. Śledźcie nasze sociale, śledźcie nasz program w zasadzie, zarówno no comment, jak i kwadrans, bo na pewno tam będzie ogłoszenie, kiedy XRP zostanie na naszej giełdzie wypuszczone, a zgodnie z naszą roadmapą ma się to wydarzyć jeszcze w tym roku, więc zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajków, zachęcamy obaj do tego, abyście kliknęli także dzwoneczek i żebyście byli na bieżąco z naszymi materiałami. No, ale XRP to jest tak jakby jeden temat, cały temat Ripple to jest osobny temat, a oprócz tego bardzo dużo się dzieje w światowej ekonomii, jakby nie było, prawda? Dosyć dużo spadków w ostatnim czasie na Nikkei, na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, no i technologia, która bardzo mocno oberwała. Słyszałem dużo o Intelu, a zakładam, że ty jesteś bardzo zaznajomiony z tematem i wiesz dużo więcej. Co tam się w ogóle wydarzyło i jaki to może mieć wpływ w ogóle na rynek? No ogólnie rzecz biorąc, pewnie niektórzy z Was, jeżeli nie słyszeli o całej sytuacji i tak naprawdę aferze związanej z Intelem i jego procesorami, to na pewno mogliście zauważyć to po cenach akcji, bo przez miesiąc praktycznie od początku lipca
cena akcji Intela spadła prawie o 50%. Także to jest gigantyczny spadek dla tak wielkiej spółki. Problem jest tam taki, że najnowsze procesory 13 i 14 generacji Intela mają wadę fabryczną. Tam nie wdając się w szczegóły, ale po prostu technicznie dostają zbyt duże napięcia i się palą. Tak. Przegrzewają, często palą. Niektóre firmy tworzące gry nawet stwierdzały, że 100% ich procesorów się spaliło. Także nie jest problem taki, jak na początku Intel go malował, gdy to wyszło na jaw jakiś miesiąc temu, że to jest wybiórczy problem, tylko jest to naprawdę duży fuck up z ich strony. I to widać po pierwsze na wycenie akcji, bo teraz mamy praktycznie cenę akcji taką, jak Intel miał w 1994 roku bodajże. A co jest jeszcze ciekawsze, Intel od zawsze wypłaca dywidendy. Natomiast teraz ogłosił, że tej dywidendy nie będzie. I to jest bodajże pierwszy raz od 1992 roku, jak Intel powiedział, że nie odda inwestorów porcji swoich zysków. Kiedy ta informacja została opublikowana? To jest na przestrzeni ostatnich tygodni i to już było widać na początku praktycznie sierpnia, gdy pierwsze wyszły te oficjalne informacje, gdzie Intel rzeczywiście się przyznaje do błędu, bo na początku on próbował zgonić na przykład na twórców płyt głównych, że przecież te gamingowi producenci podkręcają za bardzo napięcia i te procesory przez to się przegrzewają, żeby te parę procent zdobyć dodatkowe, ale okazało się, że to jest jednak problem na chipach. I co jest tutaj bardzo ciekawe, Intel powiedział, że tyczy się to procesorów desktopowych, czyli praktycznie nie jest to problem, jeżeli chodzi o sferę serwerową. Tylko pytanie tutaj jest następujące, czy jest to prawda? Bo jeżeli najnowsze procesory najnowszych generacji Intela na serwerach, tam z góry powiem, że nie znam się za bardzo na architekturze i nie wiem, jak wyglądają najnowsze procesory serwerowe, więc jeżeli nie jest tak, jak mówię, to mnie poprawcie w komentarzach. Natomiast co by było, gdyby jednak problem dotykał też części infrastruktury serwerowej? Wyobraź sobie, jaki to ma wpływ na internet i jaki to ma też wpływ na blockchain, AI i inne bardzo zasobożerne zadania, które są teraz stawiane przed nami w tych czasach. No właśnie, automatycznie nasuwa mi się tutaj ciekawe powiązanie. Już abstrahując od tego, że dla mnie jest mega dużym zaskoczeniem fakt, że Intel, taki kolos, popełnił taki błąd. Aż taki błąd, bo to się wydaje prosta rzecz, teoretycznie przynajmniej dla laika, ale to całkowicie rozwala spółkę w tym momencie. A jednocześnie myślę o tym, że no właśnie, ostatnio mieliśmy spadki przede wszystkim na rynkach technologicznych. Była mowa o tym, że projekty AI, które są wyceniane bardzo wysoko, przynoszą stosunkowo niskie zyski. Dalej jestem zwolennikiem teorii, że to jeszcze nie jest szczyt wyceny AI i te projekty jeszcze będą znacząco szybować, no bo AI w mojej ocenie jeszcze nie jest sztuczną inteligencją de facto. Nazywana jest sztuczną inteligencją, ale mam wrażenie, że jeszcze jest odległa od tego, co jest rzeczywistą sztuczną inteligencją, więc tutaj pole do pracy, czy ta przestrzeń pracy jest bardzo duża. No i Intel i AI, wszystko spada jednocześnie. No, potencjalnie korekta raczej w takim wypadku, aczkolwiek czy to nie jest ze sobą aż zbyt mocno powiązane w tym wypadku? Wiesz, jeżeli nawet chodzi o to całe AI, to też ktoś, znaczy OpenAI ogólnie wypuściło swoje sprawozdanie finansowe i oni naprawdę mają rocznie miliardowe straty. Oni jadą na stracie, mimo tego, że oni bodajże są w partnerstwie z Microsoftem i Microsoft dostarcza im infrastrukturę, na której tam te wszystkie klastry kart graficznych, chipsetów graficznych NVIDIA jakby tworzą te modele. Oni mają inne stawki za te wszystkie maszyny niż reszta rynku. To jest bodajże 50% niższe stawki, a mimo to przynoszą tak gigantyczne straty. Także jesteśmy jeszcze bardzo na wczesnej fazie rozwoju AI i
ten sektor jest bardzo mocno jeszcze dokapitalizowany przez inwestorów zewnętrznych. Teraz bodajże 7. czy 8. runda nawet finansowania już była ogłoszona i cały czas dorzucają pieniądze do rozwoju AI. Natomiast właśnie jest pytanie, czy kiedyś, czy będzie to taka studnia bez dna, czy kiedyś doczekamy się na tyle dobrego produktu, że ta firma stanie się rentowna, ta lub pochodne firmy. Bo na razie cały rynek jedzie na gigantycznych stratach i te gigantyczne wyceny trzeba mieć świadomość, że wyceniany tutaj jest pomysł. Nie sam produkt, tylko pomysł i potencjał. A co będzie z całym rynkiem AI i ogólnie IT dalej, to zobaczymy. No właśnie, tutaj się pojawia pytanie od razu, czy AI będzie, przynajmniej OpenAI w tym wypadku, cały czas finansowane zewnętrznie, utrzymywane na wodzie, czy na przykład OpenAI zostanie zastąpiony jakimś innym projektem w przyszłości? Zobaczymy, może dojdzie do jakiegoś przełomu. Tak, Bo tak. po prostu teraz wszyscy podchodzący do AI robią wszystko tak samo. Nie? I wszyscy specjaliści, którzy migrują z firmy do firmy, dalej niosą za sobą tą samą informację i mają to samo doświadczenie. Nie? Pytanie, czy kiedyś to się zmieni. Nie? Jest takie powiedzenie USA innovates, China replicates and EU regulates. I tutaj rzeczywiście, jeżeli patrzymy na nasz rynek europejski, nie mamy tu się za bardzo czym wpisać i też nie mamy takich nowych startupów. Też jak patrzymy na finansowania w tym kierunku, to ich tutaj nie za bardzo mamy. Chiny też rzeczywiście jakby podbierają pomysły Stanom i ta cała innowacja jest w Stanach. Natomiast teraz bardzo mocno widzimy, że cofają się firmy technologiczne w Stanach. Intel zaspał bardzo długo. Apple przecież bardzo szybko wypuściło swój procesor, te M1, M2. Dużo szybsze układy, bo po prostu zawsze się śmialiśmy z Maców, przynajmniej ja i koledzy, którzy używamy innych komputerów, że Mac jest super, wspaniały, bo można na nim sobie usmażyć jajecznicę. Natomiast rzeczywiście tamte układy Intela bardzo się grzały, ale gdy zmienili na swoje procesory, to zupełnie nowa jakość. Ja nie używam, ale tak słyszałem. Przy tej okazji warto zachęcić naszych obserwujących do tego, aby rzucili okiem w sekcję komentarzy, aby zostawili po sobie jakiś ślad i wypowiedzieli się w zasadzie w tym temacie, który tutaj poruszamy, czyli jaka waszym zdaniem jest obecna kondycja rynku i co się może wydarzyć w najbliższej przyszłości. No i jaka waszym zdaniem jest kondycja AI, no bo to jest coś, co grzeje rynek w zasadzie już od 2-3 lat, 2 bardziej niż 3 nawet bym powiedział. No i w którą stronę to pójdzie? Jak uważacie, co się stanie z OpenAI, co się stanie z Intelem? No właśnie, wracając do Intela. Czy są tam jakieś plany na to, aby odwrócić losy spółki i jednak, no, żeby akcje poszybowały do góry, uratować w jakiś sposób te procesory, które zostały już wypuszczone, cokolwiek? Znaczy tam, Bo działania trzeba podjąć. To jest kryzys nie tylko, to jest kryzys wielowątkowy w zasadzie. PR kompletny, totalny, naprawdę straszna katastrofa w tym wypadku. No jednocześnie biznes leci na łeb na szyję. tak, no z tego co ja tam się dowiadywałem, to nie za bardzo jest co zrobić z tymi procesorami, więc jedyne co chyba Intel zaproponował, to przedłużenie gwarancji z 2 do 4 lat. Także wymienią i liczą się z kosztami na wymianę tych procesorów. Natomiast jedyną szansą dla nich tutaj jest po prostu nowa generacja, ta 15, która wychodzi w tym roku. No i zobaczymy, tam już nie mogą sobie pozwolić na potknięcie, nie? Bo myślę, że jeżeli tam cokolwiek się zadzieje, to może nam zniknąć jedna z największych spółek technologicznych z rynku. Czyli będą szli potencjalnie w jakieś prostsze rozwiązania? Byle tylko utrzymać się na wodzie i potem myśleć o czymś więcej? Jak uważasz? Nie wiem, jaki mają teraz proces technologiczny, na jakich etapach zaawansowania są ich innowacje. No bo trzeba pamiętać, że układy AMD już dawno, ich rozmiary tranzystorów są od dawna dużo mniejsze niż Intela. Intel bardzo długo siedział na swojej starej litografii tam i bardzo słabo
szedł mu ten proces innowacyjny. Także był w tyle i został wyprzedzony przez konkurencję. Teraz pytanie, co pokażą, nie? Czy dogonią i wyprzedzą. No, może teraz to będzie dobry bodziec, nie? I może to też jest dobra okazja do tego, żeby jednak się Intelowi przyjrzeć, nie? Bo to jest wóz albo przewóz dla nich, tak moim zdaniem, teraz. No teraz Intel musi postawić najprawdopodobniej wszystko na jedną kartę, bo już pozostawał w tyle, jak zauważyłeś, poza swoją konkurencją, a w momencie, kiedy popełniał błąd, ojejku, no to zakrawał katastrofę dla spółki. Zwłaszcza, że Intel stał zawsze procesorami, nie? I teraz tam kombinował, coś zaczął robić karty graficzne. Podejrzewam, że głównie z powodu AI, nie? Weszli w rynek kart graficznych, przecież zaczęli wypuszczać te swoje Intelarki jako karty graficzne i moim zdaniem przez to może to rzeczywiście robiły inne zespoły, ale jakoś tak to wyglądało, jakby ten ich korowy biznes procesorów przez to ucierpiał. Nie? No, zobaczymy. No. A słyszałem temu też o planie ratunkowym wynikającym z masowych zwolnień. Ale to jest plan ratunkowy po prostu dla utrzymania tylko i wyłącznie spółki w tym momencie. Tak, tak. No bo rzeczywiście mają tam problemy z tą kondycją finansową i już zwalniali w tym roku zwolnili chyba do ponad 10 tysięcy osób. I tak samo jeszcze druga taka faza zwolnień w drugiej części roku będzie. To znaczy, że oni zredukowali już swoje zatrudnienie od 140 tysięcy w 2022 do praktycznie 100. 40 tysięcy osób. To jest ogrom. Pracy. No, dla rynków finansowych czasami bad news is a good news, czyli zła informacja jest dobrą informacją, bo redukujemy w tym momencie etaty, redukujemy koszta, w związku z czym akcje mogą faktycznie w którymś punkcie odbić. Akcjami, nie? Byleby zażegnali ten problem ze swoim sprzętem, nie? Bo jednak trzeba powiedzieć, że większość internetu stoi na Intelu. Dalej wszystkie serwery, wszystkie portale, które widzimy, czy to w chmurze, czy nie w chmurze, większość z nich jednak jest zasilana procesorami Intela, serwerowymi, nie? I dalej, tak jak mówię, Intel powiedział, że to nie tyczy się ich infrastruktury serwerowej, no ale co miał powiedzieć? No tak. Z drugiej strony. Trzeba mówić cokolwiek, byle tylko uratować biznes. Zostawmy Intel za sobą w takim razie, ale pozostajemy cały czas w Stanach Zjednoczonych, no bo tutaj mamy Trumpa, mamy Kamalę Harris, mamy nadchodzące wybory. No i co się okazuje, na Polymarket szanse się wyrównały. Trump, który jeszcze miesiąc temu cieszył się typami na poziomie 70% na zwycięstwo w wyborach prezydenckich, nagle spadł do 49% szans na zwycięstwo, po czym jednocześnie Kamala Harris wzrosła z poziomu 0, no bo całkiem niedawno została ogłoszona jako kandydat na prezydenta. Nie wiem, czy już oficjalnie, czy nieoficjalnie? Oficjalnie, tak. No i jej szanse też wynoszą 49%. Trump jest w trajektorii spadkowej, Kamala Harris jest w trajektorii wzrostowej, no jednocześnie dużo kręci się w tym temacie wokół kryptowalut. No, konferencja w Nashville, o której tutaj chłopaki niejednokrotnie w naszych materiałach wspominali, dużo zrobiła w kontekście Trumpa, który tutaj opowiedział się bardzo mocno za kryptowalutami, za AI właśnie, między innymi za technologią. No a w międzyczasie sztab Harris akurat był troszeczkę bardziej wycofany. Teraz to się zmienia, ale może ty coś wiesz na ten temat. Jak to dokładnie wygląda? No rzeczywiście ja i pewnie większość rynku i pewnie też was postrzegamy Trumpa jako taką osobę, która się rzeczywiście, zwłaszcza na tej ostatniej konferencji Bitcoin 2024 opowiedziała za kryptowalutami. Nawet gdzieś tam mimochodem, jak słyszałem, był taki wiec Trumpa, totalny do ludzi, to on właśnie mówił, że mówiłem o bezrobociu, o Bitcoinie i tam wymieniał, nawet powiedział na zwykłych Amerykanów o Bitcoinie. On rzeczywiście, można było powiedzieć, opowiedział się po jednej ze stron, nie? Że pokazuje siebie obecnie, przynajmniej kreuje siebie, na osobę taką prokryptowalutową. Natomiast mam wrażenie, druga strona stroni od tego. Bardzo mocno stroni. I to też rodzi pytanie, bo pojawiła się też w sieci taka plotka, teoria spiskowa. Ja bardzo lubię teorie spiskowe, więc ją tak powielę trochę dla was, żeby zawsze dało do myślenia. Mianowicie taka,
że mieliśmy ostatnio te bardzo duże spadki na rynkach. I one były spowodowane głównie rzeczywiście korelacją z innymi rynkami, typu właśnie spadki na giełdzie japońskiej 20 ponad procent. Potem giełda amerykańska też siadła, a potem dość szybko się odbiło o 4-5%. Także to nie były tak głębokie spadki, a na Bitcoinie i na rynku kryptowalut spadki były gigantyczne. O, nurkowanie było bardzo głębokie, tak. Dokładnie. Spadliśmy przecież do 49 tysięcy na Bitcoinie, a lecieliśmy praktycznie z 65-6 tysięcy. Także gigantyczny spadek. I teraz teoria jest taka, że Amerykanie, którzy posiadają bardzo duże zasoby skonfiskowanych bitcoinów i etherów, po pierwsze użyli tych jakby problemów na rynkach finansowych jako katalizatora do tego, żeby zacząć sprzedawać, bo chwilę wcześniej przed tymi spadkami rzeczywiście rząd amerykański wysyłał bitcoiny na giełdę. I potem jest taka właśnie teoria, że demokraci chcą, żeby pomóc swojemu kandydatowi, zrzucić rynek kryptowalut niżej przed wyborami i potem opowiadając się właśnie po tej drugiej stronie, czyli uśmiechając się do właśnie finansjery, do osób, które stronią od rynku kryptowalut, żeby potem mieć paliwo, żeby wytykać Trumpa. Mówić, on był prokryptowalutowy, zobaczcie, co się stało z rynkiem. Także trzeba by było teraz obserwować, czy rzeczywiście rynek kryptowalut nie oberwie mocno jeszcze przed wyborami i czy ta teoria spiskowa jakby się tutaj nie sprawdzi. Bo też jak ogłosili właśnie Kamalę Harris jako oficjalnego kandydata, to nagle pełno dotacji wpadło do jakby kasy demokratów. Także wszyscy ze świata finansów, którzy wrzucają, mają taki dostęp do gotówki i najpewniej wpłacali do kasy, to wydaje mi się, że oni nie są jakby pro-krypto, natomiast tutaj też za daleko bym nie szedł, bo wydaje mi się, że polityk jako polityk powie wszystko. Nawet jeżeli on powie, że on jest pro-krypto, to potem zrobi co zrobi, nie? Zaora krypto i będzie zupełnie odwrotnie niż ten, co mówił podczas kampanii wyborczej. Także podczas kampanii wyborczej liczą się słupki u każdego polityka, a co on zrobi, zobaczymy. To jest prawda. Zresztą w Stanach Zjednoczonych, jeżeli dobrze pamiętam, 20% Amerykanów posiada kryptowaluty. 20% to jest około 6-7% może populacji. No, jest to sporo i patrząc teraz przez pryzmat wyborów, więc patrzymy stricte politycznie, jest to dosyć pokaźny elektorat. To jest taki elektorat, który w momencie, kiedy dzisiaj mamy wyrównane szanse na wygraną zarówno jednego, jak i drugiego kandydata, może zrobić tą kluczową różnicę. No, do Trumpa w kontekście kryptowaluty jest duże zaufanie, do Kamali Harris znacznie mniejsze, aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj też coś zaczyna się dziać, że Kamala Harris właśnie skłania się ku kryptowalutom, czy tam jej sztab skłania się ku kryptowalutom, tym bardziej, że w jej sztabie pojawiła się jedna osoba w ostatnich dniach, która kiedyś była powiązana z Binance, obecnie, jeszcze do niedawna w zasadzie, powiązana była z Alchemy Pay, więc z pewnym projektem kryptowalutowym. Więc gdzieś tutaj oczko w stronę tej części populacji Amerykanów, która jest zaprzyjaźniona z kryptowalutami, jest puszczane. To jest jakby potwierdzenie tego, że jednak tutaj skłaniamy się ku kryptowalutom. Tylko pytanie, tak jak powiedziałeś, czy to jest tylko dobry PR, czy niekoniecznie? My też tak mówimy o kryptowalutach jako o tym, co może rozstrzygnąć wybory w Stanach Zjednoczonych, bo też poniekąd żyjemy w naszej bańce kryptowalutowej, ale nie łudźmy się tam, tak jakby tych interesów jest bardzo dużo i na pewno kryptowaluty nie są najważniejszym z nich wszystkich, ale niewykluczone, że właśnie trzeba o nie zadbać w tym wypadku, żeby to taką wisienkę na torcie do tego zwycięstwa dołożyć, żeby tą właśnie wisienką w zasadzie wygrać te właśnie wybory. No, zobaczymy, jak będzie. Właśnie fajnie by było usłyszeć taką jasną deklarację ze strony właśnie obozu demokratycznego, czy są pro, czy przeciwko. Nie? Bo tak jak mówisz, jest tam osoba, która pracowała w Binance, ale równie dobrze można było porównać tą sytuację do tego, że kiedyś Gary Gensler wykładał na MIT bodajże, czy gdzie on tam wykładał, nawet nie wiem. Chyba tak. I on właśnie mówił o kryptowalutach i bardzo ciepło się o tym wypowiadał. Przecież są jeszcze jego wypowiedzi sprzed kilku lat.
jaki on to był super pro krypto, a teraz Przeszedł na drugą stronę i punkt przegrywa widzenia zależy od punktu siedzenia. Na szczęście jego pierwotny punkt widzenia powoduje, że teraz Gary przegrywa wszystkie procesy. Tak. Także jest jakieś Ale to właśnie światło optymizmu. Co było właśnie ciekawe w tym wystąpieniu Trumpa, że on powiedział, że pierwsze co on zrobi, jak zostanie prezydentem, to zwolni Gary'ego Genslera. Wtedy wszyscy zaczynają klaskać. Nie? Także widać, jaka to jest antypostać w naszym, jakby, tak jak mówię, w tej naszej bańce kryptowalutowej. No jestem bardzo ciekaw w takim wypadku, co się wydarzy, jeżeli Kamala Harris wygra wybory i co będzie z Garym Genslerem. Jak myślisz, utrzyma się? Ja nie wiem, to pewnie zależy od układów. Ciężko dywagować nawet, nie? Wiesz, to jest tak odległy kraj od nas, nie? Że my też zawsze komentujemy to przez taki płaszcz tych newsów przekazywanych zza oceanu, nie? Czy tam z jednego, z drugiego, czy z pomieszanych obozów. Zawsze jest to taki trochę głuchy telefon, nie? I jak to będzie, ciężko tutaj wnioskować. No i co się stanie z krypto przede wszystkim, bo sugerowałeś przed chwilą, że rynki mogą kryptowalutowe cały czas spadać właśnie na rzecz demokratów w tym wypadku, po to, żeby wytknąć palcami właśnie Donalda Trumpa i powiedzieć, Przed wyborami. to jest jego wina. Pytanie, czy właśnie potem te rynki odbiją właśnie, czy demokraci nie będą chcieli sobie przygarnąć tego zwycięstwa i wzrostów, które potem na rynku kryptowalutowym. Myślę, że po wyborach to już jest spoko, mogą sobie rosnąć. Natomiast wcześniej, mówię, jest to jedna z jakby takich teorii, nie? Że będą chcieli zwalić rynek i wytykać Trumpa palcami, bo on rzeczywiście opowiedział się po jednej ze stron, nie? I jest pro. Właśnie Kamala, tak jak mówisz, nie wiadomo, nie? Czy jest za, czy przeciw. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że ten rynek się zwali przed wyborami, no to będą mieli bardzo duże paliwo. Nie? I mają też jakby interes w tym, żeby tak się stało. Nie? Dokładnie tak. Jak będzie, zobaczymy. Dobra, pozostało jeszcze jedno ogłoszenie, czyli coś specjalnego, coś o czym mówimy w ostatnich dniach dosyć dużo, ponieważ do naszego sklepu, do naszego shopu wleciała specjalna pozycja, którą już Wam pokazuję. Jest to książka pod tytułem Czas Bitcoina. Czas Bitcoina Parkera Lewisa, wydana przez wydawnictwo pana Jana Fiora. Wydawnictwo, któremu w tym wypadku, w przypadku wydania tej książki, my jako Kanga patronujemy. No i Kangę możecie oczywiście zobaczyć tutaj na okładce z tyłu. Więc jeżeli chcecie mieć Kangę fizycznie w swoim domu, a przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat Bitcoina, serdecznie zapraszamy do naszego shopu. Jest to książka, której jesteśmy oficjalnym i jedynym na tą chwilę sprzedawcą w Polsce i jak wiem, to jeszcze utrzyma się przez długi, długi czas, więc naprawdę godna pozycja. Nie wiem, Tomku, czy już czytałeś, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, ale mam zamiar. Natomiast właśnie tak z ciekawości chciałem sobie poszukać w księgarniach i rzeczywiście nie było. Wyskoczyła mi tylko strona Kanga Shopu. A sprawdzałem jeszcze, jak ta książka nazywa się w języku angielskim. Już nie pamiętam jak. Natomiast znalazłem ją rzeczywiście. I sprawdziłem cenę, $30. Jak to jest, że tutaj za 5 dyszek chodzi? Promocja! Promocja! Ale muszę przyznać, że naprawdę jest ogromne zainteresowanie tą pozycją. Mamy książek jeszcze całe mnóstwo tak naprawdę, więc śmiało możecie wpadać na nasz shop, kupować, wysyłamy, staramy się wysyłać jak najszybciej tylko możliwe. Naprawdę można mieć całkiem ciekawą książkę, która, tak jak wspomniałem, jest dostępna tylko i wyłącznie w Kandze. No i za skromne właśnie 50 zł, więc naprawdę warto. Zachęcamy bardzo serdecznie. Przyszedł czas na prawdziwe mięso. Mięso, czyli fakty faktyczne, mity mityczne, mięso mięsiste? Mięso mięsiste. Tomku, czy masz jakiś fakt na dziś? Posiadam liczby, lubię liczby, więc pojedziemy liczbami. Czy wiecie, że w 1 gramie ludzkiego DNA znajduje się tyle informacji, że żeby ją zapisać na fizycznych nośnikach, trzeba by do tego poświęcić 6 bilionów płyt CD. Czyli to jest z angielskiego 6 trylionów. Także całkiem sporo danych. 6 trylionów płyt CD. Tak, Szaleństwo. trylionów z angielska, ale tak. polskich bilionów. Czyli takie 6 tysięcy miliardów. Sporo. Nie pomieścilibyśmy tego chyba w naszym pokoju nagrań. Nie, to by nie weszło. Nie.
Imponujące. Mój fakt, oczywiście, no, jak występuje w No Comment, to musi być księżyc, w związku z czym jest księżyc, a tym razem nawet nie jeden. Czy wiecie, że w Układzie Słonecznym, naszym Układzie Słonecznym, znajduje się aż 200 księżyców, z czego nasz jest bodaj 4. lub 5. co do wielkości, od największych licząc oczywiście. To sporo. Sporo. Spodziewałem się, że jest ich znacznie mniej. Tak. Spodziewałem się, że jest ich, No tyle no planet. tak powiedzmy kilkadziesiąt. A to która planeta tak dużo? Jowisz albo Saturn, już nie pamiętam. Jeden z Nie, nich, tak, nie? tutaj. No, a pozostałe, nie wiem, czy za każdym razem, czy każdy z nich, no nie, muszą w zasadzie krążyć wokół pozostałych planet, bo dzięki temu są księżycami w sumie. No ale ja nie jestem astronomem, nie znam się. Ale fakt dobry. Fakt bardzo ciekawy, co nie? No. Dobrze, to tyle na dziś. Tomku, ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję. W ogóle mam takie déjà vu, ponieważ moje pierwsze wystąpienie przed kamerą Kangi było właśnie w trakcie No Comment i było właśnie w duecie z Tobą, więc fantastycznie mi się z Tobą rozmawiało. Także ja nazywam się Łukasz Wydra, ze mną był Tomek Widanka. Naprawdę była to wielka przyjemność po raz kolejny z Wami, albo w zasadzie do Was pomówić. I widzimy się w następnym materiale i widzimy się oczywiście też we wtorek na kwadransie z Kangą. Kto wystąpi? Jeszcze zobaczymy. No i jeszcze, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie nam lajka, kliknijcie dzwoneczek, żeby Wam przypomniało o następnej audycji i dajcie też suba. A osób ostatnio nam bardzo mocno przybywa, więc jeżeli Wy nie subujecie, a wiemy, że bardzo dużo osób, które nas ogląda, nie subują naszego kanału, bardzo prosimy Was o to, abyście zasubskrybowali. No i oczywiście tradycyjnie ocencie ten odcinek w skali 1 do 6, przy czym 1 to średnio do bani, a 6 no chłopaki, godne zastępstwo, możecie częściej występować. Będziemy Wam za to bardzo serdecznie wdzięczni. I ja jeszcze zareklamuję coś, jedną audycję. Powstała taka nowa audycja, ja dopiero się dowiedziałem po urlopie, ale ten to pan ostatnio mówi coś o analizie technicznej i to też pojawia się na naszych kanałach Kangi, więc też zapraszam do oglądania. Tak, Kanga Trends, czyli analiza rynku kryptowalut, która pojawia się w każdą środę o godzinie 20. Zaczynamy z tym materiałem, zaczynamy od kwestii dosyć podstawowych i będziemy się rozwijać, idąc w coraz bardziej zaawansowane. Także jeżeli takie tematy Was interesują, zachęcamy do tego, abyście je oczywiście oglądali. Nie tylko analiza techniczna, też analiza on-chain, no i wleci niebawem coś jeszcze. Także zachęcam do tego, abyście oglądali. Trzymajcie się, cześć. Cześć!